w miesiącu uruchomimy Belweder na kółkach. Będzie jeździł po Polsce. Ja będę przynajmniej raz w miesiącu w najmniejszych miejscowościach. Zaczniemy od tak zwanej ściany wschodniej. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj będzie krótko, zresztą ostatnio Was bombarduję dość długimi materiałami. A druga sprawa, że tutaj też nie ma co za dużo mówić. A dzisiaj będzie o Szymusiu. Już niejednokrotnie Wam mówiłem, że dla mnie to jest cholernie śliski gość i nie ukrywam, że bardzo długo się powstrzymywałem i byłem, no można powiedzieć, obojętny wobec PL 2050, 2050, jak zwał, tak zwał. Gryzłem się w język, tłumacząc sobie, no odpój Zbyszek, to nie jest czas wojen, na wojny, wojenki, no ale można powiedzieć, że w jakimś stopniu miarka się przebrała. Bo to, co odwala Szymuś i ta jego partyjka, no jest poniżej pasa, generalnie rzecz biorąc. Nikt ich do koalicji nie zmuszał, ale teraz no, walą w koalicję, można powiedzieć, poniżej pasa. A walą w Tuska, w Trzaskowskiego, no tak w rząd, można powiedzieć, bez opamiętania. No, mam takie wrażenie, jakby ogon zaczął machać psem. Nie wiem, i wydaje mi się, że już niejednokrotnie mówiłem, czy nawet wspominałem, że prezydentura Hołowni byłaby dla Polski tak naprawdę zagrożeniem. Na jesieni ubiegłego roku, po ogłoszeniu startu Nawrockiego i Trzaskowskiego, przy uporczywym braku decyzji Hołowni miałem jeszcze nadzieję, która niestety nie trwała zbyt długo. Jak wiecie, Szymek ma niemalże zerowe szanse na zostanie prezydentem, ale jednak ogłosił swój start. Tak, wiem, każdy ma prawo startować na prezydenta, ale są jakieś, nie wiem, mi się wydaje, zasady, jeśli się współpracuje z kim innym. Przynajmniej mnie tak uczono. Ale wracając do Szymusia, Szymek ogłosił swój start i się zaczęło. Dzisiaj możemy zaobserwować narcyzm, egoizm, samouwielbienie, nazwijcie to sobie jak chcecie. Mówię tutaj o tych przywarach tego osobnika Szymusia, który całkowicie przyćmił mu myślenie propaństwowe. A to, co powiedział któregoś dnia dziennikarzami, można powiedzieć, że chyba musi w jakimś stopniu przerażać. Pozwólcie, że zacytuję. A Szymuś powiedział coś takiego. Koalicja przetrwa, jeśli prezydentem nie zostanie nikt z PiS-u ani z Platformy. Czyli eliminuje jednego kandydata z Koalicji Demokratycznej z szansami na wybór. Z tego tak wychodzi, że nie może wygrać Trzaskowski, nie może wygrać Nawrocki, musi wygrać Szymuś. Nie wierzyłem własnym uszom. Znaczy, że Szymek uważa, że prezydentem powinien zostać ktoś inny, ale oczywiście nie ma tu na myśli Mentzena, jak sam dodał, czyli kto? Oczywiście prezydentem musi zostać Szymon Hołownia. Tylko tutaj każdy, kto potrafi choć trochę liczyć, i tutaj ja osobiście też muszę chyba zmartwić naszego marszałka, że jego szanse nie przekraczają maks 3. miejsca.
A na dziś to wydaje się nawet nierealne. Mencen wyprzedza go i to wyraźnie. No ale jak wiecie, nasz Szymonek się tym nie zraża. On woli podkopywać pewnego kandydata, byle tylko zaspokoić swoje chore aspiracje. Nie dość, że nie przejdzie nawet do drugiej tury, to jeśli nie zmieni wcześniej swojej przedwyborczej narracji i nie poprze Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze, czego nie zrobił 5 lat temu, skazując Polaków na 5 lat upiornej prezydentury Dudy. Wszyscy o tym doskonale pamiętamy. Oczywiście Szymek teraz temu zaprzecza, że tak nie było, że to nieprawda. Zresztą posłuchajcie. Być może spędzę następnych 10 lat na odkręcaniu tych kłamstw, które mówią o tym, że Rafała Trzaskowskiego nie poparłem. No nie poparł Oczywiście, pan. że go poparłem. Oczywiście, że jasno powiedziałem, na kogo będę głosował. Oczywiście, że udostępniłem wszystkie nasze badania sztabowi Rafała Trzaskowskiego. Publikowałem jego spoty wyborcze. Odbyłem Zooma z moimi wyborcami, na których Rafał mógł zaprezentować się i zyskać poparcie moich wyborców. Ja im powiedziałem, na kogo będę głosował. Jaki był efekt? Spośród tych, którzy nie weszli do drugiej tury, to u mnie, a nie u kandydata Lewicy, a nie u innych kandydatów, był największy, ponad 80% odsetek tych, którzy Rafała Trzaskowskiego poparli. Zaręczam pani, bo myśmy to prawda. pobadali. Tak czy inaczej, po tych przegranych jego wyborach może się spodziewać wszystkiego najgorszego, jak będzie podkopywał kandydata koalicji. Nawet politycznej banicji, etykiety zdrajcy ojczyzny, politycznej degradacji, z utratą stanowiska marszałka Sejmu włącznie. Zresztą sam deklaruje, a na pewno nie będzie tu osamotniony, znaczy chodzi o to, że ja sam deklaruję i tutaj chyba nie będę osamotniony, że gorliwie przyłożę do tego rękę. I tutaj taki mój mały apel do naszego obecnego marszałka, że jeszcze jest czas. Wiem, że to tam ma głęboko gdzieś. On ma swoje ambicje i chce zostać prezydentem i po celach do trupu. No ale Szymonku, powściągnij swój narcyzm, zacznij myśleć kategoriami państwa, a nie swoim ego. Tutaj wypadałoby chyba porzucić swój egoizm, pychę, zamiast takich partyjniackich mrzonek powinien zacząć myśleć o rodakach demokracji, o naszej Rzeczypospolitej. Szymonek twierdzi, że powinien być prezydent, który między innymi w niczym nie będzie przytakiwał Tuskowi. Takiego prezydenta już mamy. Nazywa się Andrzej Duda i z ramienia PiS Alfons Nawrocki startuje. Także po co trzeci? Po co ma taki być? Po co wybierać kolejnego duplikata? I tutaj obawiam się, że Szymon, by udowodnić swoją niezależność, będzie także sprzeciwiał się nie tylko Tuskowi, ale rządowi, który jest wypadkową poglądów całej, można powiedzieć, koalicji. I nie wiem, czy się ze mną tutaj zgodzicie, ale według mnie groteskowe jest to, że jeden kandydat, mówię tu o Nawrockim, ukrywa poparcie nominującej go partii, a Hołownia usiłuje być niezależny od samego siebie. Tutaj chciałoby się powiedzieć, trochę powagi, czas opuścić piaskownicę. I tak naprawdę to nie jest jakaś tam współpraca. Tutaj Hołownia naprawdę tak on współpracuje, że nie ma dnia, aby nie krytykował koalicji. Mówię o Hołowni. Koalicji, którą wybrała większość Polaków 15 października 2023 roku. I
naszego kandydata na prezydenta, jedynego, który ma szansę wygrać. I tutaj taki apel do Hołowni, że no chyba pora zachować się honorowo. I tutaj, no nie wiem, czy pamiętacie, być może część z was się uśmiechnie, ale jakby na to nie patrzeć, tutaj dał przykład Borys Budka, gdy ustąpił Tuskowi. On wybrał dobro Polski i zasłużył na szacunek obywateli. Sam Trzaskowski zadeklarował, że jeśli nie wejdzie do drugiej tury, to poprze Hołownię. Hołownia nie chciał złożyć podobnej deklaracji. Ego Szymusia coraz bardziej takie jest, można powiedzieć, rozdęte. Myśli, że Jaruś będzie mu, nie wiem, podwładny. Tutaj może chyba chce się powiedzieć, no Szymuś, kurwa mać, a może tak kury szczać prowadzić, a nie politykę robić. Nauka z losów Pawełka Kukiza, no chyba Szymusiowi poszła w las. No tutaj chyba wypadałoby też przypomnieć, że sam Tusk wiele razy prosił, żeby głosować na trzecią drogę, jeśli ktoś ma wątpliwości co do Platformy Obywatelskiej. Hołownia nie poparł Trzaskowskiego w drugiej turze i dał do zrozumienia, że teraz też nie poprze. I tutaj tak po ludzku, chcielibyście mieć takiego, nie wiem, partnera, współpracownika, przyjaciela czy prezydenta? Przypomnę wam, co Hołownia mówił o ewentualnym poparciu Trzaskowskiego. Jeśli Trzaskowski spotka się z kandydatem PiS w drugiej turze wyborów prezydenckich. Hołownia powiedział, nie było takich umów, więc jeśli ja słyszę, że w koalicji 15 października obowiązuje jakaś umowa, to pytam, kto ją zawarł. Nie chcę być traktowany jak dawca organów. I teraz dla porównania przytoczę wam wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, dokładnie w tym samym temacie, czyli o ewentualnym poparciu Hołowni, jeśli spotka się z kandydatem PiS w drugiej turze wyborów. I Trzaskowski powiedział, jeśli Szymon Hołownia, a nie ja, znajdzie się w drugiej turze, poprę jego kandydaturę bez chwili zawahania. O klasie tych polityków i tej wypowiedzi, no chyba tutaj rozwodzić się specjalnie nie trzeba. Czyli podsumowując, Hołownia jednoznacznie zapowiedział, że nie będzie, jak to określił, dawcą organów i nie poprze kandydata koalicji w drugiej turze, czyli zachowa się dokładnie tak jak poprzednio. Pamiętamy także, że jemu zawdzięczamy drugą turę Dudy i tutaj wniosek, już w pierwszej turze trzeba głosować na najsilniejszego kandydata i tyle w temacie. No, Szymusiowi wypadałoby odrobinę przytrzeć nosa, bo mam wrażenie, że stanowisko marszałka troszeczkę mu uderzyło do głowy. I powiem wam właśnie, że tutaj chodzi w tej koalicji, to mi się nie podoba, że się kąsają między sobą, atakują się nawzajem. Rozumiem, że każdy ma swoje jakieś priorytety. Koalicja powinna być, jakby to określić,
jak palce u jednej ręki, ale jak przychodzi potrzeba, zaciska się w pięść. I taka koalicja byłaby nie do rozwalenia, ale zawsze się znajdzie taki malutki paluszek, który uważa się za największego palca i który chce dyrygować innymi. I tutaj właśnie w tej koalicji takim malutkim paluszkiem nadymanym jest właśnie nasz Szymonek Hołownia. I tak wam powiedziałem, ja już niejednokrotnie mówiłem, twierdziłem i podtrzymuję to, że Hołownia jest takim trochę koniem trojańskim w tej koalicji. Hołownia jeszcze w pełni nie dorósł do wysokich, nie wiem, stanowisk, do bycia takim rasowym politykiem. On myśli w kategoriach ja. Nie Polska, tylko ja. I nie potrafi dać czegoś od siebie, tak, po prostu. Myśli tylko, żeby zrobić karierę, że wszystko powinno być podporządkowane pod niego. I fajnie, że jest w tej koalicji, fajnie, że wspiera tą koalicję w jakiś tam sposób, ale za cholerę mi się nie podoba, że kąsa rękę, która go karmi, bo gdyby nie był w tej koalicji, tak naprawdę w polityce niewiele by znaczył. No i na dzisiaj tyle. Mówiłem, że dzisiaj będzie króciutko, ale piszcie, jak zawsze piszcie, jak wy to widzicie, jak to oceniacie. Ja cały czas podtrzymywałem i podtrzymuję swoje zdanie, że Hołownia to jest cholernie ślizgi typek. I tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Panie ministrze, na litość boską prosimy pana, niech pan coś zrobi, żeby pan był prezydentem i niech pan coś zrobi, żeby pan był premierem Polski. No, Bo to już dalej się tak nie da wytrzymać. Panie Stanisławie, podejrzewam, że nie da się tego rozdzielić, nie da się, człowiek się nie rozdwoi, ale to zobaczymy, na przyszłość pokaże. Pan, panie ministrze, czy się raczej w politykę nie chce Ja nie mam angażować? takich aspiracji, natomiast nie wiem, czy się nie zajmę działalnością publiczną.